Siemano, pogadamy sobie dzisiaj o tym, jak współpracować z modelką na planie, zarówno w sesji bieliźnianej, jak i na przykład takim w pełnym odzieniu. Serdecznie Was zapraszam. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że ja tworząc moje filmy modowe, myślę, że w 99% jest tak, że ja modelki wcześniej nie znałem, poznaję ją dzień, dwa wcześniej, na przykład jeśli jest to projekt wyjazdowy, albo na przykład jeśli jest to projekt na przykład na miejscu w Warszawie, to ja ją poznaję w dniu nagrywek. Co jest śmieszne, bo na przykład kiedyś nie wyobrażałbym sobie, że można zrobić ładne filmy w takiej sytuacji, no bo nie ma co ukrywać, są czasami tam sytuacje stricte takie intymne, no bo jesteśmy bardzo blisko siebie, no, dzieli nas czasami, nie wiem, 20-30 cm, ewentualnie pół metra i ja tam gdzieś, prawda, tą kamerą krążę, żeby po prostu zrobić ładne ujęcie. Raczej nie wygląda sytuacja tak, że na przykład poznajecie nową dziewczynę i od razu jesteście bardzo blisko niej. Znaczy, pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w pracy i tworzymy, prawda, jakiś tam projekt, więc jest temu uzasadnienie. Niemniej jednak, no jesteśmy tutaj bardzo blisko i trzeba stworzyć jakąś taką atmosferę, żeby nasza modelka, która występuje przed naszym obiektywem, czuła się jak najbardziej komfortowo. I teraz na przykład załóżmy sobie, że tworzymy zdjęcia na hali. I co powinniśmy wtedy zrobić, żeby stworzyć tą jak najlepszą atmosferę? Na przykład, no przede wszystkim przywitajmy się z modelką. Jeśli ona przychodzi na plan, czy z modelem, bo to tyczy się po prostu obydwu płci. I na przykład przychodzi modelka, model, przywitamy się, powiedzmy cześć, ja nazywam się tak i robię to i to i myślę, że to już na pewno będzie taki pierwszy stopień, żeby ktoś wiedział kim, kto, co i jak jest. Następnie, kiedy na przykład modelka poszła sobie do make-upu, czy robić włosy, to wy w tym czasie też powinniście po jakimś czasie przyjść do niej i na przykład pogadać chwilę o tym, co będziecie robić, jak będziecie to robić, żeby modelka wchodząc już na plan wiedziała, co ją tam czeka, a nie, że na przykład stanie na środku na przykład cykloramy i nagle co teraz. Tylko ona już przyjdzie zbriefowana, będzie wiedziała, co ją może zaskoczyć lub co nie, na co może być, na co musi być przygotowana. Oczywiście takie też rzeczy mówi się zanim będzie plan, ale takie już personalne mowa między wami będzie taka najlepsza. Trzeba stworzyć taką koleżeńską relację, w której jak modelka wejdzie na plan, to ona wie, że ma w tobie taką osobę, którą zna, wie, czego się może spodziewać i ewentualnie może na przykład coś powiedzieć, prosić o pomoc. To jest bardzo ważne na tego typu realizacjach. Inna sytuacja jest troszeczkę na przykład na projektach wyjazdowych, gdzie na przykład mamy 1-2 dni wcześniej jesteśmy tam, robimy dokumentację, nasza modelka na przykład podróżuje razem z nami, bo po prostu jest to też jakaś forma jej wypoczynku, odpoczynku, gdzie na przykład ona sobie po prostu z nami jeździ, a my sobie wtedy robimy dokumentację. No i wtedy jest dużo łatwiej naturalnie poznać się i już jakiś złapać wspólny vibe, że na przykład podczas realizacji jest po prostu nam prościej to zrobić. Ja osobiście jak nagrywam z modelką na planie, bardzo dużo staram się z nią rozmawiać, instruować ją, mówić, opowiadać, co jest dobre, co jest złe, że zróbmy to w ten sposób albo w drugi, żeby modelka, będąc przed obiektywem, czuła się jak najbardziej pewnie. Bo jeśli modelka będzie się czuła swobodnie przed naszym obiektywem, to macie gotowy, gwarantowany dobry materiał. Nieważne od tego, czy to jest dobra kolekcja, czy to jest dobra lokacja, nieważne, jeśli modelka czuje vibe, ma super kontakt wzrokowy z obiektywem, czuje się pewnie, no to ten materiał jest z góry wygrany. Dlatego na przykład jeśli ja współpracuję z modelką, na przykład staram się z nią bardzo dużo rozmawiać podczas nagrywania. Z reguły jest tak, że dźwięk, który jest nagrywany podczas pracy kamery, on nie wchodzi do montażu, więc można śmiało sobie swobodnie rozmawiać. To też fajnie wpływa na takie emocje, na przykład, że możecie powiedzieć coś śmiesznego i nagle modelka się fajnie uśmiechnie, co podniesie ogromny walor przy montażu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby modelka czuła się pewnie, wiedziała, że jest dobrze wszystko, że wyczuwacie nad całym materiałem, a nie, chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że wy stoicie i w ciszy nagrywacie. Bo wtedy modelka nie wie, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. Wy, widząc obraz, macie milion pewnie myśli tego, że o jak super, że fajnie, pięknie to wygląda, zajebiście to zrobiłem. Wy to wiecie i musicie to samo mówić modelce, żeby ona pracując wiedziała, w którą stronę ma iść, czy który kierunek wam się podoba. I po prostu dialog, w tym wszystkim jest tutaj najważniejszy. No, to wszystko to są relacje międzyludzkie i chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać. Dlatego podsumowując tą pierwszą część, bo zaraz przejdziemy do ujęć takich bieliźnianych, przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby modelka was znała, poznała, wiedziała z czym ma do czynienia, z kim ma do czynienia, z jakim rodzajem pracy, żebyście z nią rozmawiali, instruowali ją i przede wszystkim sprawili takie poczucie, że ona ma się czuć pewnie przed waszym obiektywem.
A teraz kilka słów o sponsorze tego odcinka, którym jest Audio. Audio jest platformą muzyczną, z której korzystam już od kilku dobrych miesięcy i która naprawdę podniosła walor moich filmów pod takim względem, że są one bardzo oryginalne, bo inne platformy, które stały się popularne, ta muzyka w dziełach twórców bardzo często się powtarza, a ja chcąc tego uniknąć, znalazłem i szukałem takiej alternatywy, bo muzyka, którą pobieram z Audio, gwarantuje mi taką świeżość, którą obecnie staram się dziś wprowadzić w moich filmach. Ja głównie korzystam z bazy filmowej i tam naprawdę jest tego multum, co daje mi fajny komfort psychiczny i takie mocne przygotowanie do zdjęć, bo często jest tak, że zanim wejdę na plan, ja już mam na przykład wybrane 3 warianty muzyczne, do których na przykład briefuję modelkę. To, że zależy mi na takiej warstwie muzycznej w moich filmach, to wiecie, ale poza tym ja bardzo dużo uwagę przykładam do efektów dźwiękowych, które również występują w moich filmach, żeby podbić jeszcze bardziej ten obraz typu szum morza, wiatr, czy na przykład szum roślin. I to również znajdziecie na tej stronie. A ze specjalnie wygenerowanym linkiem oraz z kodem zniżkowym, który znajdziecie w opisie filmu, możecie zyskać 70% rabatu na zarejestrowanie konta. Sprawdźcie, przesłuchajcie, zobaczcie, co to na Was czeka i przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby być niezależnym i oryginalnym. Dobrze, a teraz przejdźmy do części drugiej i tutaj też odpowiem Wam na pytanie, bo często mnie o to pytacie, co na to moja żona, kiedy ja nagrywam kobiety w bieliźnie, jak ona do tego podchodzi. I ja teraz Wam na to odpowiem. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak zacząć współpracować z dziewczyną, kobietą w bieliźnie. I tak szczerze, generalnie to jest tak samo, 1 do 1, jak ta pierwsza część, kiedy Wam opowiadam, kiedy modelka jest ubrana. To totalnie niczym się nie różni, jeśli chodzi o takie flow pracy. Wy nadal macie stworzyć poczucie, że modelka jest piękna, że jest atrakcyjna, że jest ładnie wygląda przed obiektywem. To o to wszystko musicie cały czas zadbać. Kwestia, i tutaj myślę bardziej się dzieje to u facetów, bo po prostu jesteśmy my często zwrokowcami i po prostu reagujemy na niektóre bodźce, więc to u nas jest to my musimy wykonać pracę, żeby po prostu nasza modelka nie poczuła się, że my ją jakoś za bardzo obserwujemy. Nie, to jest po prostu, trzeba być bardzo profesjonalnym w tym zawodzie i to też myślę wydaje, że przychodzi z czasem. Ja bardzo postarałem się i wydaje mi się, że wypracowałem, że bardzo, ale to bardzo odróżniam taką stricte pracę od prywaty, więc jeśli na przykład mam przed sobą modelkę i ona przede mną pozuje, ja bardzo skupiam się na tym, żeby zrobić jak najładniejsze ujęcie, żeby ona się czuła jak najbardziej komfortowo i teraz widzę, że to przychodzi totalnie naturalnie. Uwierzcie mi, że ja totalnie nie patrzę na jakoś dwuznacznie na modelkę przed moim obiektywem. Jest to dla mnie stricte praca. Ja myślę, że to jest takie już trochę uodpornienie na to, co jest dla mnie w sumie bo dużo łatwiej, przyjemniej mi się pracuje pod względem takim, że skupiam się stricte tylko i na tym, że patrzę na taką część artystyczną w tym wszystkim. I teraz na przykład takie tworzenie takiego filmu to są 2 światy, takiego bardziej sensualnego, bo na przykład ja na tym złapałem moją żonkę, na przykład pokazałem jej film, z którego byłem zadowolony, który wyszedł tak całkiem ładnie i on miał tam takie też intymne ujęcie, bo byłem naprawdę blisko modelki i byłem czy to blisko jej dekoldu, czy nóg, czy to było. I teraz ja jej pokazałem, powiedziała, że no, że fajnie, ale zauważyłem, że delikatnie tak była taka, no fajnie, ale wiadomo. I ja jej pokazałem ten sam materiał, bez muzyki, z samym dźwiękiem nagranym z kamery z tego, co się działo na planie. I ona była w szoku, że to tak się odbywa, bo w tle były jakaś muzyka, wtedy robiliśmy chyba kampanię na zimową, a było lato, bo byliśmy wtedy we Włoszech i grała włoska muzyka. Były jakieś śmiechy, chichy, takie, że była ta normalna atmosfera, gdzie było też słychać, że w tle były inne osoby. I tak wygląda generalnie ten świat, że to, co wy widzicie, gotowy materiał na planie, wy sobie dodajecie, wyobrażacie za dużo, a prawda jest taka, że tam pracują normalne osoby, śmieją, rozmawiają, oczywiście staramy się też zachowywać jakąś powagę, żeby nie rozbijać modelki, ale to jest praca i tak to traktujcie, żeby po prostu nie wyobrażali sobie za dużo, bo po prostu w tej części każdemu zależy o tym, żeby zrobić jak najładniejszą i najfajniejszą rzecz. I odpowiadając właśnie na pytanie, jak na to wszystko zapatruje się moja żonka, no to ja myślę, że może początki były cięższe, z czasem i z ilością większą ilość zleceń, po prostu ona również chyba się na to odporniła i myślę, że zbudowałem na tyle takie zaufanie, że jest w stanie mi po prostu bez problemu zaufać i jest spokojna o to, że ja jadę tam po to, żeby zrobić kawał dobrego filmu i nic ponadto. Za co jeszcze też bardzo dziękuję mojej żonce, bo mnie mega w tym wszystkim tutaj wspiera. Jestem Ci bardzo, Klaudyna, wdzięczny, że mogę robić to, co robię i mnie w tym wszystkim tutaj wspierasz. Także jak widzicie,
czy to modelka ubrana, czy rozebrana, case jest ten sam, żeby po prostu zrobić jak najlepszy materiał i zawsze to róbcie. Wprowadzajcie modelkę w jak najlepszy mood, żeby ona czuła vibe, żeby się nie czuła zestresowana, czuła się swobodnie, opowiadajcie o tym, co się robi, co się dzieje, co jest fajnego, co jest niefajnego. Jeśli coś jest niefajnego, no to zróbcie to w grzeczny sposób, że na przykład spróbujecie z innego kąta, albo że zobaczysz pod inną ustawienie światła. Ważne w tym wszystkim jest tutaj dialog, rozmawiajcie z modelką, bo modelki są super fajnymi laskami, które również chcą zrobić jak najlepszy materiał, zarówno dla siebie, jak i dla klienta. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, hej!